No to proszę bardzo się zbliżyć do mnie trochę, bo ja nie mam takiego głosu mocnego, a nie mamy dzisiaj żadnego nagłośnienia. No więc w tym roku będzie trochę dłużej niż zawsze. Po pierwsze dlatego, że nie widzieliśmy się już dawno, no a po drugie dlatego, że nie wiemy, kiedy się zobaczymy następnym razem. No więc trzeba powiedzieć jak najwięcej. Jeszcze tylko chcę przypomnieć, że na 75. rocznicę był z nami Juliusz Szpigiel. To jest syn Bronka i Ani. Przyjechał z Ameryki i mówił wtedy, że nie wierzy w człowieka. A ja wtedy mówiłem, że ja wierzę w człowieka. A dzisiaj mu napisałem, że chyba miał rację. Ale dzisiaj z nami też jest ktoś z Ameryki. To znaczy Jerzy Gwarman. Jerzy Gwarman też jest synem powstańców. Zaraz o tym powiem, a szczególnie Marysi z niebieskimi oczami. Bronki, później Warman. Więc bardzo się cieszę, że jest z nami Jerzy, który specjalnie został w Warszawie, bo miał już być gdzieś indziej w Europie. No, więc taki był mój wstęp. Bardzo się cieszę, że się widzimy i że wszyscy jesteśmy zdrowi. No więc jest to kolejna rocznica powstania w getcie warszawskim, 79. I po 2 latach COVID-u stoimy tutaj, na cmentarzu żydowskim, przy symbolicznych i prawdziwych grobach powstańców bundowskich. Te prawdziwe to Adina Blady-Schweiger, Inka. Tutaj jest gdzieś jej wnuczka. O, tu jest. Nie ma córki, ale jest wnuczka. Kasia. Kasia zresztą, jak ja skończę i jeszcze zostaniecie, to Kasia zaśpiewa tutaj tak po żydowsku taką piosenkę. Jesteśmy, te prawdziwe to też Marek Edelman i Luba Blum tam w głębi. I właśnie zauważyliśmy z Hanią Kral, że ten grób jest bardzo zaniedbany. I nie wiemy komu powiedzieć, że on jest taki zaniedbany. Czyli jesteśmy tutaj dzisiaj, po 77 latach toczy się nowa wojna. Wojna przeciw Ukrainie. Wojna wywołana przez Putina. Wtedy naród żydowski był eksterminowany, a mała grupa powstańców walczyła, żeby poruszyć świat. Jaki paradoks historii. Wtedy wśród oprawców byli też Ukraińcy. Dziś Ukraińcy stali się Żydami. Jeżeli ktoś jest gnębiony, jeżeli grozi mu śmierć tylko dlatego, że urodził się tym, a nie innym, trzeba być po jego stronie. Dlatego dziś założyliśmy z Anią ten symbol i z Anią. Symbol w kolorach Ukrainy. Ten kwiat nie jest żonkilem przypominającym gwiazdę Dawida, którą naznaczano Żydów. Jest to znak braterstwa z Ukraińcami, którzy walczą o wolność i o naszą demokrację. Nie są osamotnieni. Nie są, bo wolny świat jest po ich stronie. Ale tak jak 83 lata temu, świat się boi, a strach jest najgorszym doradcą. Dziś najważniejsze jest pomóc Ukrainie. Dać broń, żeby nie ginęły dzieci, kobiety, starcy, żołnierze, żołnierki, ochotnicy.
żeby zatrzymać ten nowy typ ludobójstwa prowadzony przez Putina. Obawiam się, że strach Zachodu, strach przed wojną nie uchroni nas przed wojną. Bo my, jak powiedział francuski filozof Raphael Andoven, już w tej wojnie jesteśmy. Świat Europy Zachodniej, tak przyzwyczajony do wolności, nie wie już, co to znaczy demokracja i wolność. Francuzi prawie że gotowi są wybrać na prezydenta kobietę, która jest popierana przez Putina. Wtedy niepotrzebna będzie wojna, żeby w Europie zapanował nowy ład. Ład dyktatury. No ale trzeba wrócić do powstania teraz. Ale jeszcze i każdy z nas myśli, że już nie wie, co robić. Że przygarnianie uchodźców, jak piękny odruch to by nie był, nie wystarcza. Nikt nie wie, co robić. Przypomnę za Joanną Szczęsną słowa ojca. Jak już nie wiesz, co robisz, to krzycz. No i wrócę do powstania. Chciałem przypomnieć kilka postaci kobiet walczących w powstaniu. O nich mówi się rzadziej. W języku polskim nie ma nawet słowa powstaniec w rodzaju żeńskim. A przecież one były równie dzielne, równie bohaterskie. Jeśli o nich się mówi, to zazwyczaj w kontekście oddania i miłości. A przecież miłość to cecha każdego z nas. Ludzie kochają się zawsze i wszędzie. Irena Gelblum. Słyszałem, że była odważna. Była łączniczką. Że potrafiła, jadąc pociągiem, położyć głowę na ramieniu niemieckiego żołnierza i zasnąć. I szczęśliwie dojechać do celu. Albo tak się zachowywać, że szmalcownicy myśleli, że ma układy z Gestapo. I się jej kłaniali. Wysyłali ją na najtrudniejsze zadania. Przeżyła. Po wojnie zmieniła nazwisko. Conti. Inka. Alina Blady-Szwajger. Była lekarzem. Pracowała w szpitalu w getcie warszawskim, leczyła dzieci. W getcie warszawskim. Jej córka Ala napisała mi, żebym powiedział, że Marek, to znaczy nasz tata, mawiał, że można było jej powierzyć własną głowę i nigdy nie zawiodła. Że to ona właśnie przeprowadzała ukrajających się dorosłych i dzieci z niebezpiecznych mieszkań. Wymagało to ogromnej odwagi i umiejętności patrzenia prosto w oczy, zwłaszcza w najtrudniejszych chwilach. Szmalcownicy. Po wojnie była pediatrą. Celina Lubecki, potem Cukierman. Walczyła w powstaniu, przeżyła, bo nie zdążyła wrócić do bunkru Anielewicza poprzedniego wieczora. Marek przekonał ją, że już jest za późno i została z nimi. Walczyła też w powstaniu warszawskim. Pamiętam, jak w 1978 roku kłóciła się z Markiem, że to ona jest odpowiedzialna za śmierć 2 chłopców w kanałach, bo on mówił, że to on pozwolił im odejść, a wtedy Kazik przyjechał z ciężarówką, żeby ich zabrać i musieli wychodzić. A ci chłopcy nie zdążyli. Dziś wieczorem jej wnuczka Jael po hebrajsku znaczy żober, żydowska organizacja bojowa, opowiada przez Zoom z Polinem o dziadkach. Jeżeli możecie, posłuchajcie, bo to jedno z nielicznych, bezpośrednich świadectw pamięci. Epigenetyka. Zapamiętajcie to słowo. Epigenetyka. Teraz już mamy tylko epigenetykę. Alina Margolis, moja mama i Ani mama. Dziś w Łodzi jest uroczystość z okazji 100. rocznicy jej urodzin i zaraz tam jedziemy. Też łączniczka.
Ja najbardziej dziś pamiętam historię, jak wiozła pieniądze dla ukrywających się Żydów do Piotrkowa z Warszawy. Zatrzymali ją Niemcy i mieli rozstrzelać. Żydzi jakoś ją wykupili. Niemcy sfingowali rozstrzelanie, strzelili powyżej głowy. Ale ona o tym nie wiedziała. Anna Margolisowa, cała rodzina, nasza babcia. O niej nie mówi się w kontekście powstania, ruchu oporu, a należałoby. Była bezkompromisowa. Wyszła z getta tuż przed powstaniem i cały czas woziła pieniądze do Polaków, którzy ukrywali Żydów. Ktoś mi niedawno opowiedział o takiej historii. Klin to był ważny bundowiec. No tutaj zazwyczaj stoi Ania i mi podaje kartki, ale teraz poszła sobie gdzieś i ja tu muszę się męczyć. A czy nie ciekawe? Jeszcze będzie długo. Nie tak długo. No więc on był buntowcem. Wyszedł z getta i ukrywał się u Polaków. Ale szybko mu powiedzieli, że ktoś doniósł i musi uciekać. Chodził po polach wokół Warszawy. Potem nie miał co jeść, pić i w końcu zapukał do jakiegoś domu. Nie przyjęli. Zapukał do innego. Brudny, śmierdzący Żyd. Wzięli go. Nie miał nic. To byli dobrzy ludzie, bardzo biedni. Rozumiał, że musi stamtąd odejść, choć oni nie chcieli. I nagle któregoś dnia ktoś puka. Wszyscy myśleli, że to Gestapo. Otwierają. Na progu nasza babcia daje im kopertę i szybko odchodzi. W kopercie były pieniądze. Klin przeżył. Luba Blum prowadziła szkołę pielęgniarską w getcie. Przerzucała dzieci na aryjską stronę. Wraz ze swoimi uczennicami była zabrana na Umschlagplatz. Cudem uratowana. No, tego nie wiem, ale często chodził na Umschlagplatz ojciec, więc nie wiem, czy uratowana przez niego, czy był tam też taki policjant, nazywał się Dom. I z tego, co pisze ojciec w tych ostatnich zapiskach, które teraz właśnie wyszły we Francji, to ten Dom, to on najbardziej ryzykował. To był policjant żydowski i wypuszczał ludzi z Umschlagplatzu. I ojciec, który tam chodził, mówił, to nie ja, to on. Więc była cudem uratowana. Przeżyła i po wojnie prowadziła szkołę pielęgniarską. Marysia z niebieskimi oczami. Też była w getcie. Mama Jerzego. Marek wysłał ją z getta na aryjską stronę i też szukała domów, mieszkań dla Żydów. Ale z tego, co ja wiem i z czego ją pamiętam, to z historii z powstania warszawskiego, w którym Marysia razem z koleżanką swoją, która nazywała się Zosia, już nie ma znaczenia jak, poszły przez pole minowe, ponieważ w getcie warszawskim w jednym miejscu ukrywali się Żydzi. Nie mogli wyjść z Polakami, bo im powiedzieli, że ich zabiją. Polacy im powiedzieli, że ich zabiją. Zostali. Niemcy zbliżali się. Wydawało się, że koniec. I te dwie dziewczyny, które miały wtedy prawdopodobnie 18-20 lat, poszły przez pole minowe, znalazły przejście, trafiły do Otwocka i tam potem poszedł oddział prowadzony przez naszą mamę, ale i ich uratował. Taka była Marysia z niebieskimi oczami. W ukraińskiej armii jest przynajmniej 17% kobiet. Są bardzo dzielne i trzeba o tym pamiętać. Na koniec chciałbym zacytować fragment odezwy powstańców, która dziś ma szczególnie aktualny dźwięk. Toczy się walka o waszą i naszą wolność, o wasz i nasz honor i godność. Niech żyje wolność, śmierć katom i oprawcom. Niech żyje walka na śmierć i życie z okupantem.
tak jest dzisiaj w Mariupolu. Dziękuję. Nie trzeba tego? Nic nie trzeba? Tylko teraz Kasia. Nie będę śpiewać po żydowsku. Dobrze, śpiewaj jak chcesz. Przepraszam. Ja mogę jeszcze coś Możesz, dopowiedzieć. proszę. A bo pominąłeś kilka grobów. No, Jeden, który było tu długo. leży obok, jest Leon Feiner, człowiek, który oprowadzał Jana Karskiego po getcie warszawskim. To jest prawdziwy grób. Ale ta kwatera została postawiona symbolicznie, bo nie było prawdziwych grobów, kiedy ona powstała. I tam są nazwiska Michała Klepfisza, Zalmana Zygmunta Frydrycha, Gabrysia Fryszdorfa, Jurka Błonesa. I te groby, mimo że symboliczne, są tak samo ważne. I jeszcze o kobietach. Tym razem o kobietach, które nie brały udziału w powstaniu. Znaczy jedna brała. Hanna Frysztor, żona Gabrysia, wyszła z getta w ciąży, urodziła syna już po śmierci Gabrysia Frysztorfa, którego nazwała Gabryś. Jest o nim malutki fragment wspomnień Bernarda Goldsteina, w którym oni się ukrywali w piwnicy w czasie powstania warszawskiego i dziecko płakało i oni się bali, że będą wykryci przez Niemców. I Goldstein pisze, że chciał udusić to dziecko. Takie rzeczy się zdarzały. I sobie przypomniał, że to jest jedyna iskierka, która pozostała po duszy Gabrysiu. Druga kobieta umarła 6 lat temu niecałe, Lodzia Klepfisz, która z malutką córeczką została po aryjskiej stronie. No, obydwie Hanna i Lodzia wyjechały po wojnie z Polski przez Szwecję do Nowego Jorku i przez całe życie nosiły w sobie cicho, godnie ciężar. Ciężar wspomnień, ciężar wdowieństwa, ciężar wychowywania dzieci, które żyją. Irenka Klepfisz żyje i Gabryś Frysztorf żyje, a wychowania ich i przetrwania tej tradycji bundowskiej i pamięci o powstańcach. Jeszcze Hania coś chciała powiedzieć. Haniu, chciałaś coś powiedzieć? Nie? Kasiu, To Kasia. Ja mówię, że u nas w rodzinie bardzo dużo się mówi, ale najpiękniej potrafimy i zwykle przekazujemy swoje emocje śpiewem. Trudno mi jest, jak mamy nie ma. Zwykle to moja mama śpiewa. Ale zaśpiewam jej song, który ona śpiewa i troszeczkę skrócony. Łzy nasze są kroplami mgły, nasz głos to liści suchy kaszel. Chowają z nami słońca nasze i ciemne sny, i ciemne sny. Dni wykreślają nas z pamięci, noc zatrzaskuje grobów wieko. Nie wrócą w śmierci dół zepchnięci, z miedziakiem żalu pod powieką. Kto mógłby wzrok umarłych znieść? Błysk prawdy w głębi oczodołów.
Milczenie, co ma smak popiołów, oskarżeń treść, oskarżeń treść. Dni wykreślają nas z pamięci, czas nam odbiera wszelkie prawa. Nie wrócą w śmierci tu zepchnięci, by przeciw żywym z martwych wstawać.